Hej kochani, witajcie w Zaborowie, wsi, której historia jest tak zawiła, że mogłaby posłużyć za scenariusz powieści pisanej przez historyka na kofeinowym haju. Zaczęło się w 1230 roku, kiedy Komys Bronisz, zapewnie w przypływie pobożności lub desperacji, oddał wieś cystercom z Paradyża. Mnisi pewnie liczyli na boskie plony, ale w XVII wieku Zaborowo przeszło w ręce Rozdrażewskich, Jułowieckich i Gołęmowskich. Brzmi jak obsada szlacheckiego zjazdu rodzinnego. W XVIII wieku rządy objęli Skrzytuscy. Może krewni tego Skrzytuskiego z ogniem i mieczem? A od 1784 roku Broniszowie wrócili jak niechciany gość na imprezę. Na początku XIX wieku wieś trafiła do Kazimierza Otockiego, w 1881 roku do Rymarkiewiczów, a przed 1909 rokiem wpadła w niemieckie łapki. W okresie międzywojennym władała nim rodzina Senft-Lebenów z Oskarem na czele aż do 1945 roku. Frontowy ganek i boczny przycionek z balkonem to idealne miejsce na selfie z epoki, gdyby tylko Instagram wtedy istniał. Pałac powstał w 1905 roku na dobrach rycerskich Zaborowo, które Senft-Leben kupił od rodziny księdza Stanisława Kostki Rymarkiewicza za pośrednictwem żydowskiego kupca Samuela Mitwocha. Ksiądz, kupiec i Niemiec w jednym dealu to jak scenariusz na komedię pomyłek. Po 1945 roku pałac znacjonalizowano. Komuniści uznali, że arystokratyczne rezydencje najlepiej służą jako ochronki dla dzieci.
W latach 1947-1950 działało tu wczesne przedszkole. Wyobraźcie sobie maluchy szalejące po tarasie, gdzie kiedyś sen w Lebenowie sączyli herbatkę, narzekając na brak wiśni w ogrodzie. Schody na taras musiały być hitem biegających po nich przedszkolakach, no i przekleństwem pani higienistki. Z wyposażenia pałacu ocalał termometr firmy Max Bobe. Mimo uszkodzeń działa jak marzenie. Ironia losu, że jedyny sprawny element to nie kryształowy żyrandol, a termometr. To jak znaleźć działający budzik w Titanicu. Pocztówka z 1913 roku wysłana z Zaborowa do Saarburg. Babcia składa wnuczce urodzinowe życzenia, wspominając truskawki, maliny i brak wiśni. Brak wiśni. Oto prawdziwy dramat arystokracji. Park krajobrazowy, niegdyś duma, dziś dżungla. Zarośnięty i zdziczały, jakby przyroda postanowiła odzyskać to swoje. Idealne miejsce na piknik, jeśli lubicie walczyć z pokrzywami o kanapkę. Zaborowo to historia w pigułce. Cystersi, szlachta, Niemcy i komunistyczne przedszkole. Dwór, choć prawnie chroniony, wciąż ulega degradacji. W sercu Wielkopolski, zaledwie kilka kilometrów od Jarocina, znajdują się ruiny pałacu w Kretkowie. Okolice te nazywano polską Szwajcarią, niekoniecznie ze względu na alpejskie szczyty, lecz raczej z sentymentu do malowniczych wzgórz i romantycznej legendy, którą snuło o sobie lokalne społeczeństwo. Właśnie tutaj, w 1798 roku, Ludwika Szczapskich-Skórzewska nabyła od Radolińskich bardzo zacne dobra kretkowskie. Radolińscy, budowniczy pierwotnej barokowej rezydencji, podobno byli w Kretkowie od zawsze albo chociaż od czasów, gdy barok jeszcze uchodził za coś nowoczesnego.
Linię rodową Skórzewskich zapoczątkował Michał, brat generała Franciszka. Był to prawdziwy człowiek renesansu, pułkownik wojsk koronnych, orędownik liberum veto, a jednocześnie gorliwy zwolennik polityki carycy Katarzyny II. To tak jakby jednocześnie kibicować Lechowi Poznań i Legii Warszawa. Niesamowite połączenie. Do tego gospodarzył rozsądnie. Ponad 20 wsi i majątków, m.in. pobliskie Komorze, co czyniło go nie tylko barwną, ale i pożyteczną postacią. W XX wieku właścicielami dóbr kretkowskich stali się potomkowie Michała. W XIX i XX wieku kolejne pokolenia dzierżyły ten majątek. Aż do roku 1939, kiedy ostatnią dziedziczką Kretkowa została Halina Sęp-Szarzyńskich-Skórzewska, wdowa po Franciszku, który odszedł w grudniu 1928 roku, nie pozostawiając potomka męskiego. We wrześniu 1939 roku świat stanął na głowie, a 17 października 1939 roku niemiecki starosta okupacyjny Peter Orłowski wbił gwóźdź do trumny Kretkowa. Halinę brutalnie pozbawiono majątku i tydzień później przewieziono do obozu przejściowego w Cerekwicy, a później w ramach wielkiej akcji wysiedleńczej do Białaczowa w generalnym gubernatorstwie, gdzie Halina zmarła w 1942 roku. Pałac jednak trwał, przynajmniej materialnie, aż do lat 80. XX wieku. W międzyczasie po wojnie przeszedł w ręce PGR-u, który wykorzystywał pałac jako mieszkania dla pracowników. Była tu też świetlica, gdzie organizowano huczne imprezy. Mówi się, że highlightem była sylwestrowa zabawa 1963 roku, kiedy to przy pięknie przyodzianych choinkach i świecach goście nie zauważyli, że część dachu zaczyna zapadać się pod ciężarem śniegu. Imprezowicze na szczęście uciekali dość szybko, zabierając ze sobą tylko sprzęt grający i napoje podtrzymujące komfort termiczny. Ponieważ zgody i pieniędzy na remont nie było, a miejscowi zwolennicy idei Zero Waste tak tęsknie spoglądali na stolarkę pałacową, w marcu 1983 roku postanowił reagować dyrektor PGR Raszewy pan Janusz Waźbiński. I w ramach akcji szeroko pojętej rewitalizacji zabytku po prostu wydał rozkaz jego wysadzenia. Ten zapomniany zakątek to melancholijny krajobraz, w którym resztki muru jakoś jeszcze próbują patrzeć w przyszłość.
przeszłości zostały opowieści o liberum veto i lojalności wobec Katarzyny II. O wdowie Halinie, która marzyła o powrocie do tego majątku, o leniwie przemierzających folwark federowskich mieszkańców i o złomiarzach w pocie czoła demontujących dawne pałacowe kryształy i kaloryfery. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.